No cześć wszystkim. W sumie w ostatniej chwili pomyślałem, żeby zrobić tego vloga któregoś tam z kolei w taki sposób, no bo pomyślałem, że będzie może trochę ciekawiej. No dzisiaj pojedziemy w pewne miejsce autobusami, z którymi wiąże mnie trochę wspomnień, no właśnie związanych z harcerstwem, które miałem w podstawówce przez parę miesięcy. Ale o tym tam poopowiadam więcej, jak już będziemy na miejscu. Więc do potem. Bilet jednodniowy, strefa 1+2. U was też tak brudno przy przystankach? Czy to jest taka ekskluzywna atrakcja dla uchodźców? Jeśli kiedyś przyjedziecie do Łodzi, bo nie wiem, zaciekawie was jakieś historie czy vlogi innych ludzi, jakieś zabytki ciekawe do zwiedzenia, zobaczycie na początku taki fajny dworzec, on tutaj trochę autobus zasłania, ale generalnie pierwsze wrażenia mogą być całkiem spoko, bo jest dosyć ładnie, ale ostrzegam was, to jest takie główienko w przykrywce. Tak naprawdę wystarczy, że odbijecie w przeciągu pół kilometra od jakiejś głównej ulicy w jedną stronę i potem w jakąś drugą i już wam gwarantuję, że znajdziecie się na totalnych slumsach. A ja lecę na kolejny autobus, bo jeszcze się spóźnię i będzie lipa. A, czy nie wspominałem jeszcze o rozkopaniu praktycznie 60% Łodzi. Tutaj to jest małe byle co. Ale w sumie pozdrawiam tutaj moich kilku kolegów ze szkoły, którzy mieszkają w tym mieście, oraz 2 kolegów z internetu, oraz 2 widzów. Współczuję wam wszystkim porówno. Mówi się w ogóle, że Redkinia to jest takie bardzo kolorowe miejsce w Łodzi. Dla mnie jest takie jak każde inne. Miałem w ogóle nie grać w pewną grę, ale niestety okazuje się, że będę czekał godzinę w sumie na autobus. Ale to mogę w sumie trochę poopowiadać, chociaż jest trochę ludzi w okolicy, ale trudno. Ogólnie to jak jechałem na ten obóz, to tam wyjechaliśmy z szkoły jakoś około 6-7 rano. Przejechaliśmy na początku w ogóle zabawne bardzo autokarem. Autokarem dojechaliśmy do centrum miasta i stamtąd pojechaliśmy już normalnym autobusem. Ja tego trochę nie rozumiem. Czy oni nie mieli kasy, żeby ten autokar dojechał faktycznie do samego Lutomierska, czy Osykaman? Ale musieliśmy się przesiadać. Pamiętam, że właśnie w jednym miejscu wysiedliśmy. Przyjechał autobus, który miałem wjechać, niby bym zdążył nim, ale nic nie naładował. Mieliśmy tam pojechać, jak byliśmy w tym centrum Łodzi, to w jednym miejscu stanęliśmy takim, gdzie było trochę trawy i tam czekaliśmy na autobus i się coś bawili na trawie. Nie pamiętam, jak oni to nazwali, czy to była jakaś zabawa w słońce, czy coś, ale chodziło o to, że przyjechał samochód. Sobie kilka osób stało w kółku i jakaś tam inna osoba musiała wbiec albo skoczyć w nich, a tamci musieli ich przechwycić, coś w tym stylu. Trochę tego nie rozumiałem, sam się nie chciałem w to bawić, więc po prostu poczekałem sobie na spokojnie na autobus i takoż chyba też w podobne miejsce, czyli właśnie do Redkinii tym autobusem dojechaliśmy i stąd, nie pamiętam, albo jakimś kolejnym autobusem, albo czymś tam, nie wiem. Pamiętam tylko tyle, że trochę przejechaliśmy w jakimś takim chyba dziwnym busie, a od pewnego momentu już szliśmy na pieszo. Nie pamiętam, ile wtedy musiałem przejść kilometrów, ale pamiętam, że byłem bardzo zmęczony. No dobra, a część dalsza vloga może jak już dojadę trochę bliżej tego miasta.
Miało być kurna 19 stopni, a ja się tak ciepło ubrałem. Jest tak gorąco. Dobra, no ja jeszcze jakieś pół godziny i będę chyba w końcu na miejscu. No i co, no udało mi się dojechać w końcu. Teraz chyba jestem na jakimś właśnie stacji benzynowej. Wydaje mi się, że pójdę sobie na południe, bo dokładnie tam jest miejsce. Może wznowię za chwilę w sumie. Ale cenki. Chciałem szczerze dojść do jakiegoś chodnika, ale z tego co ja tu widzę, to chyba trochę chodnika nie ma. Chyba że tu będzie. Proszę. Nie ma? O kurde. No to będzie chodzenie poboczem. No cóż, nie wiem czy już mówiłem. Trochę mi się miesza, bo wyszedłem tam z domu koło 8. Jeżeli było to widać, no to tak przyznaję, że to w sumie pierwszy taki vlog z terenu, jaki nagrywam i to na żywo. Nie jest to tak z 2, może 3 ostatnie vlogi, łącznie z pierwszym w całym życiu, w których to nagrałem po prostu wcześniej jakiś obraz i do tego dograłem w domu sobie mikrofonem. I dlatego może jakość mojego gadania jest trochę mniejsza. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt zła. Staram się mówić naprawdę głośno w kierunku mikrofonu, żeby na pewno wszystko przechwyciło. Nie będzie raczej za dużo takich vlogów więcej. No jest to związane z tym, że ja za dużo nie podróżuję i ten wypad mój taki dzisiejszy to jest chyba no pierwszy w życiu taki własny, szczerze. No jeżeli... O Jezus, te samochody. Jakby komuś zależało więcej takich typu vlogów oglądać, interesować się, to ja ze swojej strony polecam Drogotrima. On tam przynajmniej raz na pół roku taki vlog zrobi za nią i to się bardzo spoko ogląda, ale tu jest ładna rzeczka. Przepiękna. O Jezus, przepraszam najmocniej, zapomniałem o bardzo ważnym rekwizycie, ale to może zaraz ta rzeczka jeszcze trzeba ponagrywać. Z tą rzeczką będzie jeszcze jedna rzecz, ale szczerze mówiąc... O, kaczka nawet jest. Nie pamiętam, do którego miejsca ja bym chciał dotrzeć. Ale to zaraz, bo ważna rzecz. No przecież jak mogłem o tym zapomnieć, nie? Kamerka jest. Nie wiem, wydaje mi się, że chyba jednak poczekam, aż trochę ten ruch się uspokoi i dojdę w jakąś mniej ruchliwą drogę i wtedy trochę więcej poopowiadam, bo jak tutaj będą co chwilę przejeżdżać mi auta i mnie zagłuszać, to jest trochę bez sensu chyba jednak. Szczerze mówiąc, nie pamiętam tego jeziorka. Pamiętam jedno jezioro, które znajduje się w sumie tuż obok ośrodka. To do niego spróbuję dotrzeć. Szczerze, zastanawiam się, czy zostanę w ogóle wpuszczony na teren ośrodka. Bo, dobra, te samochody już zaraz przystaną, spokojnie. Bo zaraz tak naprawdę może się okazać, że jak to jest ośrodek jakiś młodzieżowy, a ja już taką młodzieżą nie jestem, mam kurna 24 lata, to mogą mnie nie wpuścić, no nie wiem. Coś im pogadam, że ja tu tylko nagrywam vloga i tak dalej, że już tu byłem w dzieciństwie, może ktoś mnie pamięta, cześć, mówiłem dzień dobry do was, jak chcieliście cześć mówić, albo pan. Tak, ja nie wiem, no te chłopy miały ponad chyba 20 lat, a ja do nich dzień dobry. Znaczy, no tak mi się utrwaliło jakoś wtedy w dzieciństwie, żeby tak mówić do jakichś starszych osób. No ale nic. W tym lasku też chyba niezłe jaja się działy, ale do wspomnień o nim ja bym chciał, powiedzmy, wszystko po kolei zrobić, a to nie będzie po kolei, jeżeli ja teraz od lasu zacznę. Więc zacznijmy tę właściwą już część vloga od wznowienia tego, jak tam mi podróż minęła. Czyli w zasadzie dojechaliśmy do tego, w końcu Lutomierska. Potem, nie wiem, jak przeszedłem z 6 km, miałem bardzo zmęczone nogi, część się udało tam busem dojechać. I stamtąd chyba doszliśmy już na pieszo
do tych domków, do tego ośrodka i nie pamiętam w sumie, która już była godzina, ale no jeżeli wyjechaliśmy z rana, no to zakładam, że raczej na wieczór to nie dostaliśmy się do niego, tylko jeszcze nie wiem, no była szansa na jakiś obiad, jedzenie i tak dalej. Ale czy było coś pierwszego dnia z jakichś takich ciekawych atrakcji, no to tego akurat nie pamiętam. Z tego co, no, pokazali nam domki, wiadomo, gdzie mieliśmy spaść, spaść. No jak ktoś się ściąga z łóżka górnego, to mógł spaść, ale no spać, tak? Były piętrowe, wiadomo, tam każdy z domków, chyba z 3 były, miał ten system, że było tam kilka łóżek, na których można było się położyć i przespać. Ja akurat miałem jakieś tam dolne, chyba nawet obok kolegi z podstawówki, bo tam do tego ośrodka pojechało kilka osób w sumie z mojej szkoły, ale też w samym ośrodku było kilka osób, które nie były z mojej szkoły, nie? I tak nowe znajomości można było trochę nawiązać. No ale akurat mi się udało w koło znajomego kolegi z klasy usiąść, położyć się. Nie wiem, czy to było dobre, czy złe, ale może nie będę tego komentował. W każdym razie nie spało się tam jakoś źle. Powiedzmy, że było w miarę przytulnie. Nie było jakoś szczególnie zimno. Znaczy, trochę się tym harcerzykom wydawało, że jest nam zimno. I w pewnej chwili przynieśli nam do domków takie koce albo śpiwory. Nie wiem, no chyba śpiwory. Więc można było wejść w śpiwór i się jeszcze kocem przykryć. No, takie survivalowe trochę warunki. W sumie te domki były podzielone na takie no były podzielone po prostu na płeć i na rolę. Czyli jeden domek był dla mężczyzn, czy raczej dzieciaków po prostu, dzieci mężczyzn, chłopów. Jeden był dla dziewczyn i fajny mostek tu mamy. Jeden był dla tego kaczki znowu. I jeden był dla tam władzy. O ja pierniczę, wiesz, że ja szczerze naprawdę nie pamiętam tego totalnie, ale jeżeli to się zaraz okaże, że po prawej stronie jest rzeka albo jakiekolwiek jezioro, to wydaje mi się, że kurczę, ja cały czas pokazuję podłogę, to wydaje mi się, że to jednak to miejsce. O, zaraz sobie podejdziemy. Już widzę, że raczej zamknięte i raczej sobie nie wejdę, ale nie szkodzi, i tak pozwiedzam. Chciałem bardzo dojść do miasteczka tutaj lutomierskowego, bo to jest taki fajny mostek i można się trochę pobawić, ale no kurde, będę musiał sobie przypomnieć chyba po mapach, gdzie to się dokładnie znajduje. No, jest jeziorko. Na tym jeziorku była fajna sprawa, bo jednego dnia sobie wymyślili harcerze taki motyw, że sobie popływamy w jeziorku w kajakach. No i no fajnie było. Trzeba było założyć spodnie specjalne, jakieś robocze, ponieważ te kajaki przemakały. Ale nawet fajnie się w nich pływało. Przypłynęliśmy sobie z jednej strony jeziorka na drugą. Kurde pieczone, no szkoda, że zamknięte. No ale mi przemokły spodnie, więc musiałem je zmienić. Na przykład. No bo zobaczmy, czy na pewno jest zamknięte, czy może jednak jest otwarte. Tylko, że mnie tu zaraz nie wystrzelali, czy coś w tym stylu. No furtka jest niby otwarta. Ale jaja, czy ktokolwiek tego pilnuje? Wystarczy, że jesteście młodzi, a bym was bardzo kochał. Jan Bosko. Ciekawy bardzo cytat. O ja pierdzielę. Może ja sprawdzę w Google Mapach, czy jest coś napisane na temat tego, czy to jest jakiś bardzo teren prywatny, czy może jednak nie. Dobra, nie jestem w stanie za bardzo ogarnąć, czy to jest bardzo teren prywatny, czy nie. Najwyżej mnie wystrzelają z paintballa. Nie będę jakoś głęboko tam wchodził. Może. Ale tak, żeby zerknąć chociaż. No ja jestem Sensawik. Nie, w zasadzie... No do samych domków, no widać je tam są. No raczej tam nie wejdę. I tak. Nie, no boję się tych flag naprawdę, że mnie wystrzelają z paintballa. Ale opowiem wam, co tam jest generalnie. Jest tam taki namiot. Jest
można sobie pojeść, na przykład obiady, jakieś kolacje, śniadania, no i są te domki. Wszystko jest takie ułożone trochę w jednym rzędzie. Teraz wydaje mi się, że przejdziemy sobie tam w prawo. No i tak, no dobra, no spaliśmy sobie. Ja miałem trochę problem w sumie, żeby zasnąć, bo tam koledzy moi, sąsiedzi po łóżku, trochę rozrabiali w nocy i no, ciężko było po prostu zasnąć, albo no, do późna. Nie było się w stanie zasnąć, bo tak rozrabiali. Albo świecili na przykład po oczach latarką, jak ktoś chciał pójść spać, albo sobie opowiadali jakiś żart. Mi też, kurna, w oczy świecili. No wrednie. Ale jajca. No to chyba mamy nieźle. Teren prywatny, wstęp wzbroniony, ulica Kąpieliskowa. To teraz ciekawe pytanie, czy ten teren prywatny dotyczy tego, co się znajduje tam za płotem, czy tego do tej tabliczki? Jezus Maria. No cóż, no to jest niby droga, ale tam nic nie widać. A, ja w ogóle taką niezłą rzecz odwaliłem w jednym momencie, bo... A dobra, ten prywatny to chyba będzie tutaj. Jakbym chciał wejść przez tą bramę. Raczej mi nie zależy. Znaczy, była taka sytuacja, że jakieś kobiety, dziewczyny patrzyły sobie przez nasze okna do tego. No, patrzyły sobie przez okna do nas. Do domku, kurde, męskiego. No i to no, zbyt dobre nie było, kurde. Trochę wredne to było. I chciałem się odegrać za nadobne. I sam poszedłem do tego. O, a ja tu nie wejdę przecież. Tam jest niby jakaś dróżka. Ale nie wiem, czy ja tu przejdę w ogóle. Chciałem się im trochę odegrać. Nie przejdę, bo są gałęzie wszędzie poustawione. I sam podszedłem do domku damskiego. No i nie za bardzo się to pasało. W ogóle, dobra, nie przejdę tędy za nic. Muszę znaleźć chyba inną drogę jakąś. Nie za dobrze się to skończyło. Dziewczyny zaczęły krzyczeć w ogóle, jakby myślały, że jakiś bandyta przychodzi. No i się obudził jakiś harcerzyk i zaczął mnie gonić totalnie. Dosyć szybko mnie dogonił. Tam zdołałem, nie wiem, za domek uciec, a potem przed domek. No i tyle w sumie z mojej ucieczki było. Gościu się na mnie rzucił z ramionami i nagle do mnie położył generalnie. Nie wiem, czy on wiedział, że ja jestem osobą tam z tej wycieczki, z tego całego obozu, czy jakimś obcym, ale no, jeżeli z całą świadomością tak do mnie dogonił, wiedząc, że jestem z tego obozu, no to gratuluję po prostu. No takie zachowanie, nie wiem, chyba nie za dobre, chyba. Kurna, no tak podskakiwać i kłaść jakiegoś dzieciaka na glebę, a co jakby mnie gościu tak położył z ramieniem, żeby mi przebił płuca po położeniu na ziemię. No, za dobre nie byłoby to dla mnie i dla całego ośrodka chyba też. To jest, przypomnijmy, pamiętajmy, że to jest ośrodek religijny. No to tutaj chyba nie powinno się za dużo przemocy stosować, nie? Jeżeli tu jest tabliczka, że to jest teren prywatny, a mniej więcej się łączy z tamtą rzeczą, no to wydaje mi się, że chyba odpuszczę. Aczkolwiek i tak zadzwonię jeszcze. Może mają jakiś numer, dzwonię, może mnie wpuszczą na ośrodek i wam pokazuję te wszystkie rzeczy. No dobra, to takie miałem przygody, jeżeli chodzi o spanie. Teraz może jeżeli chodzi o jedzenie. Kazali nam wziąć na obóz jakieś miski, jakąś mezurkę. No coś, w czym można by było wkładać swoje własne jedzenie, z tego żryć i potem to myć. No i akurat tak wyszło, że dostałem od rodzica, o kurna, mezurkę taką totalną wojenną, praktycznie przedwojenną, no wojenną bardziej, nie przedwojenną. No bo ona by się przydawała na wojnie bardziej. I ciekawe to było, bo to już, nie wiem, może to było albo pierwszego też dnia, albo już drugiego, ten obiad jedliśmy i na obiad była zupa, były jakieś ziemniaki, jakieś kotlety, jakiś taki typowy, bardzo typowy polski obiad.
Nie było jednak szyszek. No, nie wiem dlaczego. Skoro to obóz harcerski. Nie było szyszek do jedzenia. Trochę było smutno. No ale trzeba było żyć z tym, że był taki, a nie inny obiad. Ja dostałem nalanie zupy, chyba warzywnej nawet, do tej menzurki. Nie, czekaj. Ja to wcześniej dobrze nazwałem i teraz zapomniałem. No do tego takiego pojemnika. I ja pierdzielę. Jakoś to mi się chyba nie za dobrze jadło z tego. I przyznaję, że pozostawiłem połowę niezjedzoną. No, nie powinno się tak robić, no nie powinno. No, ale bywa. Potem było to drugie danie z tymi ziemniakami, z tymi burakami. I szczerze, to nie wiem, czy nawet cokolwiek z tego zjadłem. Nie pamiętam, jakoś mi to bardzo nie smakowało. Następnego dnia już było trochę lepiej. Z rana dostaliśmy możliwość zjedzenia płatków z mlekiem. I to było dobre. To było tak dobre, że potem na obiad jak coś było, to nie wiem, może też to zjadłem, a może nie. A może zjadłem po prostu znowu płatki z mlekiem. I potem trzeciego dnia coś było na śniadanie takiego niezbyt dla mnie dobrego. Zgadnijcie, co zjadłem. Znowu płatki z mlekiem. No, to było dobre po prostu. No i ostatniego dnia, no chyba coś tam jeszcze było na obiad, ale wtedy już płatków chyba nie było, więc musiałem zjeść normalny obiad. Ale to było dobre. No to tak, jeżeli chodzi o jedzenie. Przed ostatniego dnia, albo ostatniego, wieczorem była na obozie taka imprezka, ale to jest wielkie pole, mam nadzieję, że nie siedzą tu z jakimiś karabinami. Nie będę raczej wchodził do tego lasu za daleko, no chyba, że będzie droga jakaś dobra. Tutaj też się działy niezłe rzeczy. Dobra, to może o tej imprezie, mam nadzieję, że będę pamiętał później o niej powiedzieć. Tutaj jednego dnia, no może pokazuję i całe to pole, ale nie działo się nic szczególnego aż tak. Ale bawiliśmy się w taką rzecz, że mieliśmy, nie wiem, odzyskać flagę, czy coś w tym stylu. I trochę ganialiśmy po lesie, trochę tu po polu. Trochę tutaj był raz taki motyw, że gościu siedział na jakimś kamieniu, może gdzieś tam dalej, ale siedział sobie na ziemi tako i no miał tą flagę taką przeciwnika, więc no ja pomyślałem sobie, że skoro on ma tą flagę, którą powinienem zdobyć, to sobie na cichacza podejdę i ją wezmę. Byłem w takich ciężkich buciorach, jakiejś kurtce, wszystko to tak szereściło, ale albo on udawał, że nie wie, że za nim jestem, albo po prostu tak uznał, że okej, jestem wystarczająco cicho, więc niech sobie wezmę tą flagę, nie? Nie wiem, jaka była z tych opcji bardziej właściwa, ale flagę zdobyłem i było fajnie, bo nasza drużyna dzięki temu chyba trochę lepiej sobie poradziła. Jeszcze na tym polu, czy tam w okolicy tego pola na drodze, czy coś, co jakiś czas spotykały się dwie drużyny i to polegało na tym zabawa, że każdy po kolei z każdym grał w papier, kamień, nożyce. I jeżeli większość osób wygrała, no to wtedy no wygrywała, nie? Ja akurat trafiałem zawsze na jakiegoś gościa, który tak no był dosyć dobry, więc nie mogłem z nim za bardzo wygrać niestety. I przez to moja drużyna przegrywała. Chyba wszystkie walki przegraliśmy przez to, że ja tam nie dałem rady, nie? No bo teraz pytanie, czy mi się tutaj chce wchodzić. Jest tak zarośnięte. Tam jest droga, to wolę drogą chyba. No, ale co jeszcze? No, po tym lesie się ganialiśmy. Kurde, ta zabawa, to ona zajęła chyba z kilka godzin. I to było tak wykańczające, bo my tyle biegaliśmy po tym lesie, jakieś przenosiliśmy te szarfy, zabieraliśmy je sobie, nie wyrywaliśmy aż tak jakoś brutalnie. Zabieraliśmy. Męczące bardzo to było. Ale w miarę ciekawa to była zabawa. Czy coś tam jeszcze? No w sumie było takie koło ośrodka, jest takie boisko. No akurat tam nie dojdziemy, bo trochę teren prywatny, a trochę nie wiem, czy można wejść. Tuż obok lasu, na którym w wolnej chwili można było sobie pograć w piłkę nożną, jakby ktoś chciał. No ja akurat nie chciałem, ale z nudów tam trochę siedziałem na przykład. I sobie oglądałem, jak inni grają. I pogoda chyba była podobna co dzisiaj, czyli kurna skwar totalny, że gorąco, że się nie da wytrzymać.
Znaczy coś jeszcze z zabaw. No, raz poszliśmy do tego miasta, coś tam pokupować, coś tam sobie pochodzić. Mam nadzieję, że to jeszcze znajdę, to pokażę. O, a jak nie znajdę, no to sorry. Tam był taki fajny most, na którym mieliśmy coś znaleźć niby. Albo mieliśmy, ale się okazało, że może nie zdążyli to tam położyć, albo coś. Trochę może samą z organizacją wyszło tego. Ale to było całkiem ciekawe, bo jeden z harcerzy się zdobył na odwagę i tam pod ten most się zaczepiał o jakieś pręty kraty, prawie spadając do wody, ale jednak nie. I sobie tak, powisiał, nie? Co było interesujące i całkiem odważne, a może trochę głupie w sumie z jego strony. Bo przecież jakby spadł i sobie coś zrobił, to przerąbane. A tamtędy chyba tory jakieś biegły, czyli mógł jeszcze jakiś pociąg przejechać, nie wiem, czy nawet przejechał raz. O Jezu, a co tam leży? Mam nadzieję, że tylko jakieś śmieci, a nie tutaj jakaś zabawa się znowu harcerska dzieje i ja przeszkadzam. Nie no, to już nie było tabliczki, że teren prywatny czy coś w tym stylu. A bardzo bym chciał cały czas dojść do takiego fajnego miejsca. Ale szczerze, nawet już nie wiem, czy go znajdę. No chyba, że jest gdzieś tutaj po tej drodze. Miejmy nadzieję. Bo była jeszcze jedna taka zabawa, która polegała na tym, że wspinaliśmy się, tak właśnie przy takiej dróżce, na takie wysokie drzewo i z tego drzewa na lince zjeżdżaliśmy na drugą stronę dróżki w taki dół. A, dobra, to jest ognisko. No to niezłe ognisko, nie powiem, z puszkami. Nieźle, o, więcej śmieci. Szczerze nie wiem, czy znajdę to drzewo. Dobre, nie? Nie wiem, czy znajdę drzewo w lesie. To odpowiednie, z którego tam zjeżdżaliśmy. Możliwe, że nie, ale opowiem jeszcze. Ja wtedy miałem tam z 11 czy 10 lat, nie pamiętam, ale nie byłem zbyt wysportowany, nie byłem sportiś i byłem grubasem. Nie byłem w stanie się wspiąć na to drzewo. Musieli mnie linkami na górę wciągać. Po jakichś linkach trochę próbowałem się łapać tych drzew, ale jakoś tak, znaczy tych gałęzi, ale nie mogłem, za ciężki byłem na to wszystko. Ale ostatecznie udało się wjechać i troszkę zjechałem. Chociaż bardzo, bardzo się bałem i chciałem to zrobić dopiero na samym końcu. A pewnie było wcześniej, bo przez to, że byłem na samym końcu, to nasza drużyna znowu była do tyłu. Trochę nie za dobrze. O Jezu, to jest jakiś ten... Nie wiem, czy to widać, trochę widać. Taka lina, Ktoś to nieźle chyba zajechał motorkiem. I to było dobre, bo my zjeżdżaliśmy po tej lince na drugą stronę dróżki i ta linka kończyła się w takim krzaku. No i większość osób tam raczej już zaskakiwała, żeby nie wpierdzieli się w ten krzak, ale raz jakiś harcerz chciał tak dosyć mocno zjechać, porządnie i się wpierdził totalnie w ten krzak. To było dobre. Akurat, ale nie odważny chłop dosyć. Ty, czy to by nie było nawet to miejsce? Jakoś tak te gałęzie, nie? I tutaj krzak. Kurno, mówię wam, to było tak dawno. To było... O Jezus Maria, mamy 2023. To było 13 lat temu? Nie masz szans, żebym ja to pamiętał wszystko. A w ogóle nie wiem, czy teraz nie idę chyba trochę za daleko wręcz. Tam już jest droga, która chyba zahacza totalnie z tyłu lasu. Tam nie wchodziliśmy i wydaje mi się, że też nie będzie tam nic ciekawego. Do tego lasu wchodzić nie będę. Typowy, jak zwykle. O, mamy to! Nie, dobra, nie będę tego jadł, nie jestem harcerzem. O, rety, zostawię to, będę altruistą i zostawię to bardziej potrzebującym. Nie, dobra, przepraszam, że to cisnę. Może to nagrałem już vloga wcześniej o tym, znaczy później to nagram, ale wrzucę wcześniej o tym, jaki jest mój stosunek do harcerstwa i jak miałem harcerstwo samej w szkole już podstawowej. Ale zbyt pozytywne, powtórzę pewnie po tym filmie, nie było to doświadczenia. Nie za bardzo mi się to podobało wszystko. Może mi się udawało, może czasem mi się to podobało, bo to było jakieś takie oryginalne, trochę było zabaw, trochę chodzenia, ale
no nie wiem, znaczy może nie żałuję, że na tym byłem, ale no tak, nie wiem. Trochę chodziłem w sumie z przymusu, trochę liczyłem na więcej. No tak, trochę się po prostu zawiodłem na tym harcerstwie. Mogło być może trochę ciekawiej, trochę inaczej. Powiem, o tym wszystkim powiedziałem na tym innym filmie. Dobra, a teraz wracając do tej imprezy, że nie zapomniał na pewno. Przy tym ostatnim dniu wieczorem, kiedy chciałem już iść spać, bo byłem zmęczony po całym dniu, ludziki, harcerzyki wpadli sobie jeszcze na pomysł, żeby zrobić taką imprezę z ogniskiem, z tańcami, z jakimiś zabawami, z jakimś chodzeniem, tańczeniem w kółku. No, mi się to wszystko bardzo nie podobało. Nie chciałem w ogóle słuchać tej muzyki, nie chciałem w tym uczestniczyć, no ale nie miałem za bardzo wyjścia niestety. I już w tym, no poszedłem, no trudno, nie? Kusi, żeby tam troszeczkę podejść. Wygląda trochę jak wydoptana ta droga. On jest ciekawy. Ale nie pamiętam za dużo. No, pamiętam tylko, że była wkurzająca muzyka i że było dużo ruchu, który mi się tak szczerze nie podobał. Dobra, wydaje mi się, że tędy byłaby droga... O Jezu Maria, idziemy tam? O kurde, no dobra. No chociaż szczerze, my możemy tam wyjść znowu blisko tego ośrodka, gdzie jest to boisko i tak dalej. No nie. Dopóki ja się nie dowiem, czy na pewno nie mogę, to nie chcę ryzykować. Nie ma szans. O, pan na rowerze. Ciekawe. Czy harcerz? Ja sobie gdzieś jedzie. Okej. Nie powinienem go nagrywać, ja pierdzielę. A, jedzie sobie gdzieś tam. Ej, no, to tak, kurde, rowerzysta może sobie jechać na rowerze, frajerze. To ja też mogę, nie? Sobie pochodzić. Raczej nikomu nie będzie to przeszkadzało. Chyba, że gościu jakiś zaufany. Chyba, że stop w ogóle. Kurna, mogę się w ogóle go spytać. Ja nie mogę. Może go jeszcze będę miał z powrotem. Nie, bo to jest w sumie chyba ta droga. Ta taka bardziej użytkowa. Dobra, to tyle z tej imprezy w sumie. I czy coś jeszcze... No, były to 3 dni trochę męczące, ale w zasadzie było nawet ciekawie. Nie, akurat na sam obóz, mimo że było nawet męcząco, to mi się chyba trochę nawet podobało chodzenie na niego. No, było to w miarę ciekawe, powiem tak, tyle. Okej, to ewidentnie coś się działo. Są jakieś kopce. Czy ja nie pamiętam jakichś z tych kopców? Może i pamiętam. Ale po tym lasie, no zobaczcie na to. Po prostu to jest idealny las, żeby tu się tak bawić w coś. I coś tu robić. Ciekawego, jakieś zabawy, jakieś ganiany. To tam chyba nawet, ja pierniczę, to strasznie wygląda jak w jakimś horrorze. Piramidka. Mogę na w sumie dojść. Nie wiem po co to zrobiłem, ale jestem. No ustawiony z patyków i tyle. No dobra. Wydaje mi się, że teraz bym chciał chyba trochę odpocząć gardło. Jak mi się coś jeszcze przypomni ciekawego z tego obozu do powiedzenia, albo dojdę w to miejsce, o którym tam mówiłem, z tym mościkiem i tak dalej, albo ewentualnie może zadzwonię do tego środka, żeby się dowiedzieć, czy mogę wejść, to wtedy nagram dalej po prostu, nie? Oczywiście kamereczka dalej trzymana. Dobra, udało mi się tam dodzwonić do biura i okazało się, że jeżeli tam ustalę z odpowiednią osobą, odpowiednim kierownictwem, to będę wam mógł trochę ponagrywać te domki i ten jeziorko. Tylko są w ogóle teraz chyba kolonie, więc mogę się natknąć na jakieś młode osoby. Raczej będziemy chcieli unikać kontaktu z nimi i absolutnie nie będę próbował je nagrywać ani nic w tym stylu. No bo nie chcę być jak pewien inny youtuber na przykład. Ale tak, pozytywnie całkiem, tak sądzę.
W sumie to zobaczyłem z daleka, że tam jest biuro. Tej tabliczki już nie zauważyłem. I nie powinienem wchodzić podobno właśnie między te dwa klony. Jeżeli zobaczę tam chociaż kogoś, to muszę dosyć szybko odwrócić kamerę. Ale w ogóle, szczerze mówiąc, to troszeczkę mi się w ogóle nie przypomina tu nic. To wszystko inaczej było, gościu. W ogóle nie wiem, czy to boisko. To jakieś inne było też. To nie było takie malutkie. Tam jeszcze gdzieś tam z tyłu było. Się wydawało, że to było o wiele bardziej zarośnięte, szczerze, ale może się trochę pozmieniało po tych 13 latach. Ja w ogóle się zastanawiam, czy to od samego początku był ośrodek salezjański, czy to było coś może troszeczkę innego, bo o co mi chodzi? No po pierwsze, że nie pamiętam tu nic, ale no po drugie ja nie pamiętam, żeby to było aż tak dużo domków, jakichś rozbudowań. Wydawało mi się, że tu było kiedyś tego wszystkiego znacznie mniej. Bardzo ciekawe. Tutaj jakaś kapliczka. A, przy tej kaplicy chyba też nawet siedzieliśmy przez chwilę. No wiadomo, religijne dosyć też to było. Chyba w niedzielę z rana trzeba było pójść. To nawet nie wiem, co jest, nie? Jakaś Aha. Dobra. Może nie ten. Coś widać? Nie, czekaj. To wygląda bardziej jak sala taka kinowa, aniżeli do jedzenia. Ciekawe. No i na tych ławkach sobie siedziałem. I gdzieś tam do lasu chyba właśnie przez tą furtkę przechodziliśmy. Nawet nie chcę mi się tam już tak szczerze za bardzo iść. Ale to sobie takie było. Jeszcze spróbuję tam pójść na to pole. No jak da radę. Spróbuję. Tak, bo tam jest ten namiot taki biały. Ja bym bardzo chciał wam pokazać go. Bardzo, bardzo. Tutaj siedziałem chyba dosyć blisko w ogóle. Twarde ławki, to pamiętam akurat. W ogóle to jest ładnie. Jakby ktoś się zastanawiał, czy gdzieś zostawić dziecko na kolonie albo coś takiego, na obóz harcerski, to raczej by było spoko całkiem miejsce. Dobra. Ale tam chyba nic ciekawego nie ma. No to teraz do namiotu. Trochę w ogóle z dystansem do mnie podchodziły te osoby, ale ja się nie dziwię, szczerze. Teraz, w takich czasach. Ale fajnie, że zaufanie dostałem. Chcesz pomóc? Nie trzeba. Tak. No i jest namiotnik. Ciekawe, gdzie poznikały wszystkie osoby. No i proszę bardzo, mamy stołóweczkę. I tam daleko, w tym rogu, po prawo, tam rozdawali jedzenie. Generalnie. I wydaje mi się, że byłby trochę może inny stół, albo były zabrane te ławki. Bo na pewno to nie było w ten sposób. A to były płatki, a jeszcze śniadaniowe gdzieś tu, z boku. Ta resztówka. W ogóle kartki są jakieś, zobaczymy, co pisze na kartkach ciekawego.
Pewnie na wszystkich to samo. Nie, różne są w sumie. A, modlitwa przed jedzeniem. No nieźle. Chrum? Co? Orety. No to nieźle. Nie no, fajne, nie? To jest w końcu dla tam dzieci małych. No i mamy tutaj pole. I drugie boisko, ciekawe. No cóż, no tam jest niby ta altanka jeszcze. Ale obiecałem, że będę chciał tylko do namiotu podejść. Więc nadgnę w sumie... Trochę będę zrąbany, jeżeli tam jeszcze pójdę. No to tak tylko z daleka. To jeszcze chodźmy tylko tą rzeczkę zobaczyć. No i tu wiadomo, za tymi domkami się ganiałem. Moje miejsce, wydaje mi się, że było w tym domku najbardziej po prawo. Ale no, mogę się mylić. Może to były 2 domki od prawej, a te po lewej były dziewczyny, coś takiego. A to chyba gdzieś dalej by były te... w tych harcerzy, no bo gdzieś też musieli spać, nie? No dobra, no rzeczka, gdzie ona jest? No, proszę bardzo. Są posążki drewniane, nawet nie wiem kogo, ale kogoś tam. No bo to chyba nie jest ten święty. Nie no, raczej by... Może to ten, co tam jest pod tym daszkiem. I to sobie jeszcze podejdę, bo czemu nie? I znów teren prywatny. Tam, po tej kładeczce. Ciekawe. Tam, kurna, ty krzesło tam jest. Przy tej rzeczce, ale jaja. W ogóle nie wiem, czy dobrze usłyszałem, ale tam jedna osoba chciała, żebym sobie w ogóle poszedł, nie? Do tej drugiej mówiła, niech on, powiedz mu, żeby sobie poszedł czy coś. Jezus Maria, jak mi wiecie, serce zabiło wtedy mocno. Ale no ja rozumiem, tak? No to tak nie za bardzo jest miejsce do zwiedzania. To jest miejsce do zapisywania po prostu dzieci na kolonie, nie? Ale to ja poradzę, że mam takie wspomnienia i chciałem jeszcze wam przedstawić je. No, ale nie wiem, czy się... Dobrze, że nie ma za dużo więcej takich wspomnień z jakimiś miejscami, bo raczej bym się już nie odważył po prostu pójść dalej. A tego boiska to ja nawet nie pamiętam, tam jakaś tablica. Podejdźmy sobie tylko do tej plaży i już pójdę szukać tego mostku. Kurde, ale to krzesło. Po prostu tak. No, brakuje tylko, żeby to krzesło było takie białe. O Jezus Maria. Przez chwilę mi coś w ręce takiego przeskoczyło. Bałem się, że jakiś owoc mi wlazł w rękę. Albo na rękę bardziej. Na szczęście chyba nic nie było. Co to za jakieś wynalazki? Dobra. To chyba mogą sobie. Tędy o. Podobno dostałem pozwolenie też na zobaczenie rzeczki. O, więc jesteśmy. Jest osa. Jest. Nie wiem, kto by na tym siedział. Wow. A co to za zwierzę? Czapla? Albo coś innego? Ale jaja. No fajna. No i kajakiem, tak sądzę, do tych schodków dopłynęliśmy. Ale było ciężko i było nieźle. No i wow. Jakieś ryby to są nawet. No i jest sobie krzesło. Dobra, krzesło zostawię, bo się go boję. Zobaczmy jeszcze tylko ten wynalazek i już, kurde, spierniczam stąd. Szukam tego mostku. Może skorzystam z tych map już w końcu. I no. Ale wynalazki. Niezłe. A kto to jest? Pani Wiosna? No nieźle. Ja to powinienem uważać, żeby może nie podeptać czyjejś pracy. Ja nie jestem taki, ale dużo szyszek, ja nie mogę. Dobra. Tu już chyba w zasadzie nie ma nic. No, to lecę. Tam gdzieś. Spróbuję znaleźć to miejsce jeszcze.
trochę od słabej strony, ale udało mi się dotrzeć do tego pasyku, do którego przychodziliśmy właśnie w grupce. No, są tu sklepy, są tu ludziarnie, jest jakiś park mały, Żabka. I gdzieś tu chyba jeszcze była poczta. I przy tej poczcie było coś trochę ciekawego. Może spróbuję to znaleźć. Pojechałbym tym autobusem, gdyby nie to, że on jeżdża po pierwsze chyba za godzinę, a po drugie jeszcze musimy do tego mostu dojść. I to chyba będzie to miejsce, tak mi się wydaje. Tak, właśnie te silniki. Albo nie to. Coś chyba z tym było. Wydaje mi się, że właśnie to. Ta rzecz, Coś było z tą skrzynką. No, jest i skrzynka na pocztę. Coś tu było, no jakieś zagadki tu były do rozwiązania, do wyszukania. No ja nie pamiętam naprawdę to. Ale też fajny to był nawet spacer. A teraz dojdziemy do tego mostu, bo się okazało, że on był cały czas pod moim nosem. Tylko po prostu patrzyłem w miejscu na mapie. Ale teraz sobie do niego dojdziemy. Już nawet widać podpowiedź na drodze. Takie tory. Tutaj jakiś most znalazłem. Ale to nie może być ten. Nie, naprawdę. Ja pamiętam o wiele większy i wydaje mi się, że jeszcze będzie. No, proszę Państwa, widać most już z daleka. W ogóle to musiałem odbić od jakiejś drogi takiej bocznej. Ja wam mówię, to tak było niezarośnięte totalnie wtedy. No tyle się pozmieniało. Po prostu. Nie wiem dlaczego, ale słyszałem, jakby jakiś pociąg jechał, nie? No ale wydaje mi się, że jak tutaj są kable trochę pozrywane, to raczej tu nie przejedzie tramwaj, nie? I nie przejedzie po tych wszystkich trawach, nie? Jedyne, czego wam w sumie nie pokazałem w całym tym vlogu, czego najmniej żałuję, jakbym nie pokazał w porównaniu do jakiejś innej rzeczy, jakiejkolwiek. A chodzi o godło, tak naprawdę lutomierska. Bo wcześniej jak szliśmy sobie do tego miasteczka, no to po drodze po prostu na kilku przy ulicy było godło. I no jakoś tym razem mi się go udało skrzętnie ominąć. Ale to nie wiem, wstawię wam zdjęcie, czy coś wmontuję i będzie kites. No i mamy ten mościk, no. Ciekawe, czy nie spadnę z niego. Jeżeli spadnę, to ciekawe, czy uda mi się odzyskać ten film. Jeżeli oglądacie teraz, to znaczy, że spadłem, chyba, i mi się udało odzyskać film. Nie, dobra. To jest rzeczka. Ona się nazywa chyba Nel, albo coś takiego. I teraz uwaga, my sobie tu wejdziemy. O Jezus Maria, spokojnie. Okej, jakieś znaczki. Tu można było zejść, nie? Ale no mówię wam, co odwalił ten gość harcerz? On dosłownie wszedł po tych blachach na dół. Znaczy przeskoczył nad tą barierką i sobie szedł gdzieś tutaj dołem normalnie jak małpy w planecie map tych nowszych. No cóż. Oj. Trochę muszę sobie poprawić. O! Ja raczej się nie odważę, żeby teraz to tak przejść. W ogóle to jest miejsce zabytkowe. Tak też zdążyłem ogarnąć. Jest ciekawe dosyć. Taki zabytek. I to się nazywa chyba most tramwajowy. Albo coś w ten deseń. Jezu, mam nadzieję, że to się pode mną nie spierdzieli. Oj. Jeszcze trochę i by mi kamerka spadła do wody albo gdzieś tędy. Raczej wam nie polecam tędy jeździć, ani chodzić. Ale jak widać, niektórzy się tym nie przejmują. Już widzimy rowerzystę. A co ty myślisz, frajerze, że ty jeździć na rowerze? No i Francja, elegancjo. To teraz ja sobie tam tędy wrócę. Cóż, jeżeli jakimś cudem jeszcze wpadnę na to godło, no to wam je nagram. Ale jeżeli nie, to wydaje mi się, że w tym miejscu się pożegnamy. Ja raczej już nie będę miał nic więcej ani do opowiedzenia, ani do nagrania. No także tak sądzę, dobre miejsce na skończenie. Czy wróciłem bezpiecznie do domu, to nawet nie muszę tego dogrywać, bo no jak zobaczycie ten film, no to wrócę. Więc to jest w ogóle nie ma tu wątpliwości co do tego.
No, to dziękuję w takim razie za oglądanie, albo za wysłuchanie, albo za oba. Zapraszam na moje kolejne filmy, jakieś streamy, może na kolejne vlogi, bo wydaje mi się, że powrócimy w końcu do tych streamów cotygodniowych, też z vlogów ze szkoły. Na razie. A co ty myślisz, frajerze, że sobie strzelasz w plenerze?